Do zrobienia kwasu z listnika, inaczej enzymów Bołotowa, potrzebujemy 3 litry wody, najlepiej, żeby to była woda przygotowana, potem ją po prostu studzimy. Do tego szklanka pociętego drobno glistnika, najlepiej, żeby to był glistnik, który jeszcze kwitnie, ma najwięcej wartości wtedy. Do tego porządna łyżka śmietany, musi to być śmietana prawdziwa, czyli z prawdziwego mleka zebrana, mogą być nawet 2 łyżki i szklanka cukru. Oczywiście jeszcze będziemy potrzebować gazy. W dalszej części filmu pokażę, co będziemy robić. Do przygotowanej, już wystudzonej wody, takiej lekko ciepłej, wsypuję całą szklankę cukru. Lekko zamieszam, żeby się cukier rozpuścił. Śmietanę, taką porządną łyżkę. Mam bardzo gęstą, swojską śmietanę. Wkładam sobie do szklaneczki i do tego, żeby się lepiej rozmieszało, wlewamy sobie trochę wody. O, w ten sposób. Staram się mieszać plastikową łyżką, nie metalową. I tą śmietanę rozmieszaną z wodą wlewam teraz do słoja, w którym będziemy robić nasz kwas bołotowy. I tutaj też możemy to porządnie zamieszać. Teraz na przygotowany kawałek gazy wykładam moją szklankę pociętego na drobne kawałki glistnika jaskółcze ziele i do tego dodaję jakiś obciążnik, żeby nie wypływał nasz ten mały pakuneczek na wierzch. U mnie to jest akurat kryształ górski. Zawiązuję gazę porządnie. I tak przygotowany pakuneczek wrzucamy do naczynia. O, on w tej chwili pójdzie na dno. Możemy jeszcze wypuścić powietrze z gazy. I teraz całą tą naszą mieszankę przykrywamy gazą, żeby nie miało dostępu muszki. Nie ma to być szczelnie zamknięte, dlatego gazą złożoną na kilka razy przykrywamy nasz słoik. I tak przygotowany kwas bołotowa musi być odstawiony w jakieś zacienione miejsce. Ja wkładam to do szafki, ale codziennie należy sprawdzać, zdejmować, jeżeli się utworzy jakiś korzuszek czy pianka, to należy czyszczać wierzch tego kwasu. W ten sposób czekamy, aż kwas zrobi się klarowny. Ten proces będzie trwał około 2-3 tygodnie, maksymalnie 28 dni, w zależności od temperatury. Po tym czasie kwas jest gotowy do picia. Będzie miał taki lekko słodkawo-kwaśny smak. Naprawdę jest bardzo dobry. Dokładny przepis oraz zastosowanie, a także wskazówki, jak pić gotowy kwas z listnika, znajdziecie na moim blogu Praktyczna Joanna.